Siema, z tej strony Dominika. W dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim jest Brenton Tarrant. Zapraszam do oglądania. Return of the Science to darmowa gra MMORPG, która przenosi was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, podczas której zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami na wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Rejestrując się z linku w opisie otrzymasz darmowe 3 dni premium. Oto kolejny odcinek z mrocznej strony internetu. Na ten moment w tej tematyce omówiliśmy postać Tesaka oraz Borowikowa. Dzisiaj dołączy do nich Brenton Tarrant. Chociaż Tarrant, Tesak i Borowikow działali w ramach podobnych ideologii, ich metody, cele i kontekst społeczno-polityczny były znacząco różne. Tarrant był samotnym wilkiem, który przeprowadził masowy atak terrorystyczny o globalnych konsekwencjach. Tesak wykorzystywał media, by promować swoje idee, ale jego przemoc była bardziej teatralna niż masowa. Borowikow działał w ramach zorganizowanej grupy, która posuwała się do mordów, ale była bardziej tajna i lokalna w swoim zasięgu. Wielu z nas wspomina 2019 rok jako ostatni moment względnego spokoju. Zanim pandemia i kolejne konflikty zbrojne przywróciły świat do góry nogami, internet żył wtedy rozmaitymi trendami. Od pierwszego w historii zdjęcia czarnej dziury, przez fenomenalny wyścig subskrypcji między PewDiePie'em a T-Series, aż po tysiące memów, które na chwilę łączyły ludzi w tej globalnej zabawie. Bo raczej poważną rywalizacją nie można tego nazwać. Nikt nie przypuszczał, że w sam środek tej internetowej beztroski wkroczy ktoś, kto wykorzysta ten mem do strasznego aktu terroru. 15 marca 2019 roku w Christchurch w Nowej Zelandii Brenton Tarrant podczas transmisji na żywo powiedział "Subscribe to PewDiePie", a następnie zamordował 51 osób w 2 różnych meczetach. Był to jeden z najkrwawszych aktów terrorystycznych w XXI wieku. Jak zwyczajny z pozoru człowiek mógł dopuścić się tak okropnych rzeczy? Kiedy zaczęła się jego radykalizacja? Czy ktoś mógł temu zapobiec? Na te oraz inne pytania odpowiem sobie w dzisiejszym materiale. Tak więc, kim jest Brenton Tarrant? Brenton Harrison Tarrant urodził się 27 października 1990 roku w Grafton w Australii. Jest przede wszystkim masowym mordercą i terrorystą odpowiedzialnym na ataki na meczety w nowozelandzkim mieście Christchurch z 15 marca 2019 roku. Jego działania nie były przypadkowe. Stanowiły kulminację lat radykalizacji i narastającej nienawiści. Historia Tarranta to przestroga przed tym, jak głęboko zakorzenione frustracje, izolacja społeczna i wpływ radykalnych środowisk w internecie mogą prowadzić do niewyobrażalnych tragedii. Aby spróbować zrozumieć, co doprowadziło do tak tragicznego wydarzenia, omówmy sobie wszystko od początku. Tak jak wspomniałem wcześniej, Brenton Harrison Tarrant urodził się w 1990 roku w Grafton, niewielkim mieście położonym w stanie Nowa Południowa Walia w Australii. Grafton leży w regionie Northern Rivers, znanym z malowniczych krajobrazów i spokojnego tempa życia. Miasto liczy około 20 000 mieszkańców i słynie m.in. z corocznego festiwalu Jacarand, który przyciąga turystów kwitnącymi drzewami. W takim otoczeniu, z dala od wielkomiejskiego zgiełku, Tarrant spędził swoje pierwsze lata. Był synem Rodneya i Sharon Tarrant. Wczesne dzieciństwo Brentona naznaczyła seria traumatycznych zdarzeń. Najpierw zmarł jego dziadek, co zbiegło się w czasie z pogorszającymi się relacjami pomiędzy rodzicami. Ostatecznie zdecydowali się oni na rozwód. W dodatku rodzinny dom spłonął w pożarze, pozbawiając Tarranta i jego bliskich dachu nad głową. W tym trudnym okresie matka Brentona związała się z nowym partnerem, który miał stosować przemoc nie tylko wobec Sharon, ale też wobec jej córki, siostry Brentona oraz samego Brentona. Skumulowana trauma i poczucie zagrożenia wpłynęły na chłopca bardzo negatywnie. Wzmagały jego lękliwość i izolowały go od rówieśników. Około 12 roku życia Brenton zaczął przejawiać epizody kompulsywnego objadania się. W efekcie szybko przytył, co w Grafton High School stało się pretekstem do drwin i prześladowań ze strony niektórych kolegów. Mimo że dołączył do
szkolnej drużyny futbolowej, poczucie odrzucenia oraz stres w domu sprawiły, że koncentrował się głównie na unikaniu konfliktów. W szkole generalnie nie brylował w nauce, był raczej rozkojarzony i nieufny, chociaż wykazywał ponadprzeciętne zainteresowanie historią II wojny światowej i tematami związanymi z imigracją. W tym samym okresie, jak wspominają dawni znajomi, Brenton coraz wyraźniej zdradzał skłonności rasistowskie. Zarówno miało się to objawiać chociażby w jego wrogim nastawieniu do rdzennych mieszkańców Australii, co miał związek z aborygeńskim pochodzeniem byłego partnera jego matki. Od 6 lub 7 roku życia sprawca interesował się grami wideo. Szczególnie pasjonowały go sieciowe gry MMORPG oraz strzelanki pierwszoosobowe. Na przykład zanim jego konto Steam po ataku zostało usunięte, mogliśmy zobaczyć, że był ogromnym fanem gry Arma 2, gromadząc w niej ponad 3000 godzin już w 2013 roku. Jako dziecko miał nieograniczony dostęp do internetu z komputera stojącego w swoim pokoju. Większość wolnego czasu w szkole spędzał również korzystając z internetu na szkolnych komputerach. Około 14 roku życia Tarant po raz pierwszy zetknął się z internetowymi forami, takimi jak 4chan. Coraz częściej przesiadywał w sieci, gdzie z czasem udzielał się w dyskusjach o charakterze skrajnej prawicy i zamieszczał memy uderzające w mniejszości etniczne. Pod koniec edukacji Brenton był już nastolatkiem wyraźnie nieufnym w kontaktach towarzyskich, zniechęconym do szkolnej rutyny, a jednocześnie mocno ciekawym internetowej subkultury i treści ekstremistycznych. Gdy Brenton miał około 16 lat, u jego ojca zdiagnozowano międzybłoniaka opłucnej. Jest to rodzaj raka płuc spowodowanego kontaktem z azbestem. Po diagnozie stan psychiczny Rodneya Taranta, czyli jego ojca, coraz bardziej się pogarszał, przejawiał objawy depresji, a dzieci również nie radziły sobie z sytuacją. W tym czasie Brenton również postanowił wziąć się za siebie fizycznie. Zmienił dietę i zaczął regularnie trenować, co szybko doprowadziło do utraty wagi i polepszenia kondycji. Schudł wówczas 52 kg. Jako 18-latek poczuł się na tyle pewnie, że zdecydował się na kurs trenera personalnego. W 2009 roku zaczął pracować w Big River Gym w Grafton, zdobywając opinię człowieka sumiennego, oddanego ćwiczeniom i dość zamkniętego w sobie, ale raczej nieagresywnego. Sielanka ta nie trwała jednak długo. W miarę pogorszenia się stanu zdrowia Rodneya Taranta konieczna była opieka paliatywna i ostatecznie w kwietniu 2010 roku popełnił on samobójstwo w domu. Z informacji przekazanych australijskiej federalnej policji po ataku terrorystycznym wynika, że to Brenton odkrył ciało ojca po tym, jak wcześniej uzgodnił z nim, że tak właśnie się stanie. Podczas przesłuchania po zamachu sprawca niechętnie poruszał ten temat, ponieważ nie miał on szczególnego znaczenia dla dochodzenia. Królewska Komisja Śledcza nie nalegała na więcej informacji, gdy sprawca przedstawił szczątkowe i niezbyt przekonujące zaprzeczenie jakiegokolwiek zaangażowania w samobójstwo ojca. Tym, co ma znaczenie z perspektywy śledztwa komisji, jest fakt, że choroba i śmierć ojca były dla niego źródłem ogromnego stresu. Tak więc śmierć ojca, no i prawdopodobnie świadomość tego, że ojciec odbierze sobie życie, musiała być dla niego naprawdę traumatyczna. Jego siostra szukała pomocy psychologicznej w związku z problemami rodzinnymi, głównie wynikającymi z agresji i przemocy ze strony partnera jej matki. Z tego co wiadomo, Brenton jedynie w ograniczonym zakresie korzystał z opieki psychologicznej w ramach systemu opieki paliatywnej, głównie w okresie, gdy jego ojciec był ciężko chory oraz krótko po jego śmierci. Sam przyznał, że nigdy nie szukał terapii z powodu lęku społecznego. Kto wie, może w tym miejscu, w jego życiorysie, gdyby się nałożyło większy nacisk na pomoc psychologiczną, może jego historia potoczyłaby się inaczej. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach. Przed śmiercią Rodney Tarant przekazał Brentonowi i jego siostrze po około 80 000 dolarów australijskich. Po jego śmierci każde z dzieci otrzymało z jego majątku dodatkowe środki, co w sumie dało około 457 000 dolarów australijskich dla każdego z nich. Była to głównie suma będąca wynikiem odszkodowania za szkody związane z narażeniem na działanie azbestu, które wywołało u Rodneya Taranta międzybłoniaka opłucnej. Dało to Brentonowi na tamten moment finansową niezależność i umożliwiło podróże, które w kolejnych latach, już po okresie młodości w Grafton, przyczyniły się do jego dalszej, drastycznej radykalizacji. Jednakże to właśnie dzieciństwo w cieniu przemocy domowej, strata rodzinnego domu, zmiany partnerów matki i wreszcie samobójstwo ojca na tle kiełkujących w internecie skrajnych poglądów kładły podwaliny pod światopogląd młodego Taranta. Ten zaś w dorosłości miał doprowadzić do jednej z największych tragedii w historii współczesnej Nowej Zelandii.
Po śmierci ojca w 2010 roku niespełna 20-letni Brenton Tarrant dysponował niemałym majątkiem. Ta sytuacja finansowa umożliwiła mu 2 lata później, po odniesionej kontuzji, porzucenie pracy i otworzyła przed nim możliwość odbycia licznych podróży zagranicznych. Według dostępnych relacji z australijskich i nowozelandzkich mediów, Tarrant przez kolejnych kilka lat wiódł życie pozornie wolne od większych zobowiązań. Nie pracował na stałe, mógł swobodnie eksplorować świat i angażować się w różne internetowe społeczności. Już w marcu 2013 roku odwiedził Nową Zelandię po raz pierwszy, spędzając tam 3 dni w towarzystwie znajomego z kręgów gamingowych. W trakcie krótkiej wizyty odwiedził lokalny klub strzelecki, gdzie miał po raz pierwszy styczność z bronią palną. Jak sam później przyznał, był to moment, który wywarł na nim duże wrażenie. W następnych latach kontynuował podróże, a także utrzymywał aktywność w internecie, zwłaszcza na forach, gdzie wymieniano się coraz bardziej radykalnymi poglądami. Tarrant potrafił organizować sobie dłuższe wyjazdy, finansując je wciąż z odziedziczonego majątku. Był również w Polsce, odwiedzając m.in. Zamki Krzyżackie. Wszystkie podróże przedstawia mapa opublikowana przez Królewską Komisję Śledczą w Nowej Zelandii. Lista państw jest naprawdę ogromna. Przełomem okazał się rok 2017, kiedy postanowił na stałe przeprowadzić się do Nowej Zelandii. Wybrał Dunedin, miasto w regionie Otago. Już wkrótce przyłączył się do klubu strzeleckiego na południu Otago, regularnie pojawiając się w tamtejszej strzelnicy. Pasja do broni rozwija się w nim coraz bardziej, co potwierdzają relacje innych członków klubu, którzy widywali Tarranta niemal za każdym razem, gdy przychodzili na trening. I tutaj trafiamy na dość ważny wątek. Pewnego razu, próbując usunąć zacięty pocisk z karabinu, Tarrant doznał urazu, w wyniku czego trafił na ostry dyżur w szpitalu w Dunedin. Tam lekarze mieli odkryć, że nadużywał środków anabolicznych, co odbiło się na jego stanie zdrowia. Wzbudziło to również zainteresowanie policji, która zgodnie z procedurą przeprowadziła dodatkową weryfikację jego pozwolenia na posiadanie broni. Choć szczegóły tych kontroli nie zostały w pełni ujawnione opinii publicznej, wiadomo, że Tarrant zdołał zachować licencję i dalej przychodził na strzelnicę. Kto wie, może gdyby utracił licencję, nie zorganizowałby tak łatwo broni potrzebnej do zamachu. Mimo że przebywał w Nowej Zelandii, już od pewnego czasu nie podjął tam stałego zatrudnienia. Utrzymywał się głównie z oszczędności ze spadku, kupując wyłącznie to, co uznawał za niezbędne, a jednocześnie, jak później wykazało śledztwo, przeznaczał niemałe kwoty na rozbudowę arsenału i rozwój własnego zaplecza. Kamizelki, amunicja, modyfikacje broni. Według relacji przyjaciół z czasów gamingowych i luźnych wypowiedzi w rozmowach internetowych, Tarrant wspominał, że jeśli skończą mu się środki, być może wyjedzie na Ukrainę lub popełni samobójstwo. Niewiele jednak mówił o jakichkolwiek sprecyzowanych planach zawodowych bądź życiowych. Z biegiem miesięcy coraz bardziej zagłębiał się w internetowych społecznościach, propagując poglądy skrajnie antyimigracyjne. Dochodzące później do opinii publicznej informacje sugerują, że w tamtym okresie Tarrant nie tylko biernie przyglądał ekstremistyczne fora, lecz także aktywnie uczestniczył w dyskusjach, zamieszczał radykalne komentarze, udzielał się na platformach takich jak 4chan i 8chan, a także komunikował się z wyznawcami pokrewnych ideologii w prywatnych grupach. Z relacji jego rodziny wynika, że w kontaktach towarzyskich, zwłaszcza w rozmowach telefonicznych czy e-mailach, starał się nie zdradzać swoich rzeczywistych przekonań ani planów. Mimo wszystko jeszcze w 2018 roku nikt z jego otoczenia nie podejrzewał, że Brenton mógłby przygotowywać się do czegoś więcej niż tylko doskonalenie umiejętności strzeleckich. Na zewnątrz prezentował się jako samotnik, żyjący z oszczędności, człowiek, który chętnie spędza czas na siłowni, strzelnicy, a w wolnych chwilach gra online. Czasem pojawiały się wzmianki o tym, że interesuje się polityką, lecz jego wypowiedzi w realu były zazwyczaj wyważone. Dopiero znacznie później ustalono, że w styczniu 2019 roku sporządził dokument, wyraźnie sugerujący termin realizacji pewnego większego planu. Zapisał w nim, że marzec jest czasem działania bez względu na okoliczności. Szczegóły tego planu, jak się okazało, wiązały się już bezpośrednio z atakiem na meczety w Christchurch. W ten sposób dorosłe życie Brentona Tarranta przebiegało w coraz głębszej izolacji i w atmosferze narastającej obsesji na punkcie broni, imigrantów oraz radykalnych poglądów. Okres od 2013 roku do 2018 roku stał się kluczowy dla zrozumienia, jak z pozoru zwyczajny Australijczyk, dzięki sporemu spadkowi i swobodnemu dostępu do broni, przechodził wewnętrzną ewolucję w kierunku brutalnej ekstremy. Po
Po przyjeździe do Nowej Zelandii około 2017 roku Brenton Tarrant szybko rozpoczął procedury związane z uzyskaniem nowozelandzkiej licencji na broń. Według raportu złożył wniosek o przyznanie pozwolenia w październiku 2017 roku. Oficjalnie otrzymał je w listopadzie, co umożliwiło mu całkowicie legalny zakup broni i amunicji w kolejnych miesiącach. Był to ważny krok na drodze do wkrótce planowanego zamachu. Przez następne kilkanaście miesięcy Tarrant eksperymentował z różnymi typami broni, które mógł modyfikować zgodnie z własnymi potrzebami. Nabył m.in. kilka karabinków półautomatycznych i strzelb, a także magazynki zdolne pomieścić duże ilości amunicji. Zgodnie z ustaleniami Królewskiej Komisji, Tarrant przez pewien czas, na przełomie 2018-2019, prowadził obserwacje meczetów w Christchurch i w okolicach. Sprawdzał harmonogramy modlitw, liczbę osób uczestniczących w piątkowych nabożeństwach i analizował potencjalne punkty wejścia i wyjścia z budynków. Z zapisków, jakie znaleziono w jego komputerze, wynikało, że rozważał także ataki na inne instytucje, jednak to dwa meczety w Christchurch, Al-Noor Mosque i Linwood Islamic Center w dzielnicy Linwood wydały mu się najłatwiejsze do zaatakowania. W raporcie również można natrafić na stwierdzenie, że Tarrant odwiedzał okolice meczetu Al-Noor co najmniej kilkukrotnie, robiąc wstępne rozpoznanie. Miał również notatki dotyczące ilości aut parkujących w okolicznych uliczkach podczas piątkowych modlitw oraz tego, w jakich godzinach jest największe zatłoczenie. Wraz z bronią i amunicją Tarrant zgromadził też niezbędne oporządzenie taktyczne, m.in. kamizelkę kuloodporną, hełm i kamery sportowe, służące do nagrywania lub transmisji na żywo. W jego mieszkaniu odnaleziono notatki, w których analizował scenariusze ataku, czas potrzebny na przejazd między dwoma lokalizacjami oraz potencjalne drogi ucieczki. Krótko przed zamachem Tarrant opublikował tzw. manifest. Zawierał on agresywne antyimigranckie i islamofobiczne treści, odniesienia do skrajnych prawicowych ideologii oraz liczne nawiązania do teorii wielkiej zastępowalności. Z dokumentu można wywnioskować, że uznawał swoje przyszłe działania za sygnał dla białych nacjonalistów na całym świecie. Tak przykładowo wyglądał wpis niedługo przed atakiem. Oto tłumaczenie na język polski. No dobrze panowie, pora przestać shitpostować i wziąć się za prawdziwy wysiłek w prawdziwym życiu. Zamierzam przeprowadzić atak na najeźdźców i nawet zrobić transmisję na żywo z tego ataku na Facebooku. Link do profilu na Facebooku jest poniżej. W chwili, gdy to czytacie, pewnie już będę nadawał na żywo. To była długa jazda i mimo całego waszego niepohamowanego nieudacznictwa i degeneracji jesteście świetnymi gośćmi i najlepszą bandą kumpli, jakich mógłby sobie życzyć człowiek. Poniżej zamieściłem linki do moich tekstów. Proszę, zróbcie swoje. Rozpowszechniajcie moje przesłanie. Róbcie memy i shitpostujcie tak, jak zwykle to robicie. Jeśli nie przeżyje ataku, żegnajcie. Niech Bóg was błogosławi i do zobaczenia w Walhalli. I poniżej znajduje się seria linków do plików z manifestem. 15 marca 2019 roku Brenton Tarrant wstał wcześnie, aby przygotować się do realizacji swojego planu. Ubrany w taktyczną kamizelkę z ładownicami na magazynki, hełm z przymocowaną kamerą i emblementami nawiązującymi do ideologii supremacji białej rasy, wyruszył w kierunku meczetu Al-Noor. Na broni i częściach oporządzeniach umieścił też nazwiska osób oraz frazy związane z wcześniejszymi zamachami lub historycznymi wydarzeniami związanymi ze zwycięstwem nad muzułmanami. Dla przykładu również Brenton wyróżnił rok 1683, czyli datę bitwy pod Wiedniem, gdzie zwycięstwo nad Imperium Osmańskim odniósł Jan III Sobieski. Na podstawie jego całego ekwipunku przygotowano wizualizację Brentona, jak miał wyglądać z perspektywy ofiar w dniu ataku. Samotny, uzbrojony napastnik przed miejscem modlitwy, gotowy do dokonania masakry. Musiał budzić w świadkach i ofiarach poczucie kompletnej bezradności i grozy. W samochodzie, którym poruszał się Tarrant, uruchomił transmisję na żywo przez Facebook Live. Padła wtedy słynna, makabrycznie zestawiona ze zbrodnią fraza "Subscribe to PewDiePie". Według mediów Tarrant celowo chciał przyciągnąć uwagę i wywołać sensację wśród internautów, łącząc popularny internetowy slogan z brutalnym aktem terroru. Atak na meczet Al-Noor, około godziny 13:40 czasu lokalnego. Tarrant przybył do meczetu Al-Noor w chwili, gdy zgromadzeni wierni rozpoczynali piątkową modlitwę. Wszedł do budynku uzbrojony w karabin półautomatyczny z dużym magazynkiem. Natychmiast otworzył ogień do modlących się osób. Napastnik celował do wszystkich obecnych bez względu na wiek czy płeć, strzelając w sposób systematyczny i metodyczny. Całe zajście Tarrant transmitował wciąż na Facebooku, co umożliwiło natychmiastowe rozprzestrzenienie się dramatycznych obrazów. W ciągu kilkunastu minut materiał krążył już po globalnych platformach internetowych, wywołując ogromny szok i przerażenie. Po kilku minutach przebywania w meczecie
Łączny czas ataku to około 6-7 minut. Tarant opuścił budynek, przeładował broń, oddał jeszcze kilka strzałów do osób próbujących uciekać. Na nagraniu słychać było, jak mówi coś o czyszczeniu czy kontynuowaniu zadania. Następnie wsiadł do samochodu i skierował się w stronę drugiej lokalizacji. Atak na Linwood Islamic Center. Linwood Islamic Center znajduje się w innej dzielnicy Christchurch. Tarant zaplanował trasę tak, by możliwie szybko przedostać się z jednego meczetu do drugiego i w krótkim odstępie czasu przeprowadzić kolejną masakrę. Do Linwood dotarł około 13:55. Choć liczba wiernych była tam mniejsza, napastnik zdołał śmiertelnie postrzelić kilka osób. Według świadków niektórzy z zebranych zdołali schronić się za budynkiem lub uciec, słysząc odgłosy strzałów. Co ciekawe, jeden z mężczyzn próbował nawet odciągnąć uwagę Taranta, rzucając w jego kierunku terminal płatniczy, wskutek czego Brenton opuścił broń i ostatecznie zmuszony był szybciej opuścić drugi meczet. Okazało się to kluczowe, ponieważ na miejscu mógł pozbawić życia jeszcze wiele osób w okolicy. Zamiast tego udał się do trzeciego meczetu, jednak w drodze został już aresztowany. Istnieje nawet nagranie z aresztowania, nierzadko przytaczane przez inne media. I nawet po zdjęciu po aresztowaniu widać ślad po terminalu płatniczym. W wyniku ataku na oba meczety zginęło łącznie 51 osób, a 40 osób zostało poważnie rannych. Ofiary pochodziły z różnych krajów, m.in. z Pakistanu, Bangladeszu, Indii, Syrii, Somalii i Indonezji. Nowozelandzka policja natychmiast zamknęła okolice ataków i wydała ostrzeżenia dla mieszkańców, by nie opuszczali domów. Szpitale i centra medyczne w mieście były postawione w stan gotowości, a ratownicy medyczni pracowali bez wytchnienia, próbując ratować dziesiątki rannych. Ówczesna premier Nowej Zelandii, Jacinda Ardern, wystąpiła jeszcze tego samego dnia z oświadczeniem, potępiając zamach jako jeden z najmroczniejszych dni w historii kraju. Nagranie z kamery zamieszczonej na hełmie Taranta trafiło błyskawicznie na różne portale społecznościowe, co spowodowało ogromne poruszenie. Zanim administracja Facebooka usunęła oryginalny stream, wiele osób zdążyło go skopiować i rozpowszechnić, co dodatkowo pogłębiło traumę świadków i ofiar. Początkowo Tarant zadeklarował, że będzie się bronił sam i wniósł o przesłuchanie przed procesem, jak również nie przyznawał się do winy. W marcu 2020 roku jednak przyznał się do wszystkich stawianych mu zarzutów. Od 24 do 27 sierpnia 2020 roku przed Sądem Najwyższym trwało wysłuchanie tzw. Victim Impact Statements, relacji i oświadczeń pokrzywdzonych oraz bliskich ofiar. Zeznania były wyjątkowo poruszające. Wiele osób podkreślało traumę, ból i poczucie straty, jaką zamach spowodował. Z kolei już 27 sierpnia sędzia ogłosił wyrok: dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Był to pierwszy taki wyrok w historii Nowej Zelandii. Sędzia w uzasadnieniu podkreślił, że Tarant wykazał się nieludzką pogardą dla życia niewinnych osób, a skalę popełnionej zbrodni określił jako bez precedensu w historii Nowej Zelandii. Oświadczył, że nawet gdyby Tarant pozostał w więzieniu aż do śmierci, to i tak nie wyczerpie to wymagań sprawiedliwej kary i potępienia. Do dzisiaj w internecie można zobaczyć, w jakich warunkach odsiaduje swój wyrok. Historia Brentona Taranta pokazuje, jak ogromny wpływ może mieć zaniedbanie sygnałów ostrzegawczych. Od radykalnych komentarzy w internecie, przez jawną nienawiść wobec innych kultur, zignorowanie pomocy psychologicznej w najbardziej traumatycznych sytuacjach życiowych, aż po zdobycie licencji na broń. Być może gdyby w porę zwrócono większą uwagę na jego zachowanie, tej tragedii można było zapobiec. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach. Kieruję również specjalne podziękowania dla użytkownika Kawon7 za zaangażowanie w powstanie tego odcinka. I to by w tym odcinku było na tyle. Jeżeli Ci się podobało, proszę zasubskrybuj mój kanał oraz polub ten film, lub też podaj go dalej. Dziękuję wspierającym za wspieranie, również zachęcam do wspierania. Jeżeli chcecie się ze mną łatwo skontaktować, zapraszam również na moje media społecznościowe, Discord, Instagram i czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć. Yo!